Witam na działce. Dziś film na temat gnojówki z pokrzyw, a dokładnie czy w obliczu ostatnich badań przeprowadzonych na gnojówce warto ją jeszcze robić. Nie wiem, czy czytaliście informacje na ten temat, że były przeprowadzone badania nad właściwościami gnojówki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I okazało się, że gnojówka praktycznie wcale nie ma azotu, gdzie panuje powszechne przekonanie, że jest odwrotnie i że gnojówka z pokrzyw ma jego bardzo dużą ilość, stąd rośliny po niej tak rosną. Otóż, jak się okazuje, wcale tak nie jest. Okazało się, że gnojówka z pokrzyw zawiera zaledwie 0,005% azotu. Okazało się natomiast, że zawiera ona dużą ilość tytanu, a nie azotu. W takim razie, co daje nam tytan, którego tak dużo jest w gnojówce z pokrzyw? Substancja ta przede wszystkim zwiększa ilość chlorofilu w częściach zielonych rośliny, co przekłada się na intensyfikację fotosyntezy, a to z kolei prowadzi do przyrostu biomasy. Dlatego rośliny po podlaniu gnojówką z pokrzywy intensywnie rosną. Oczywiście gnojówka z pokrzywy zawiera inne mikro i makroelementy, w tym fosfor, żelazo czy potas. Jednak obok tytanu najcenniejsza jest zawartość bakterii, które wnikają do ziemi, utleniając amoniak do kwasu azotowego i pośrednio przyczyniają się do większej podaży azotu z ziemi. Jednak ważne jest to, że azot ten musi być obecny w glebie, gdyż gnojówka sama w sobie go praktycznie nie dostarcza. Co do samego przygotowania gnojówki z pokrzyw, to przepis na nią jest dość prosty. Na 20-litrowe wiadro, które tutaj widzicie, zbiorę około 2 kg pokrzyw. Najlepsza jest pokrzywa młoda, która jeszcze nie zakwitła, ponieważ po zakwitnięciu roślina traci wiele swoich cennych właściwości. Ponadto, gdy już ma nasiona, może potem rozsiać pokrzywę nam po ogrodzie, gdyż nasiona odporne są na proces fermentacji, który zachodzi podczas tworzenia się gnojówki, więc później podlewając wysiewamy te nasiona pod rośliny. Po zebraniu odpowiedniej ilości pokrzyw całość układam w wiaderku i zalewam deszczówką, tak do około 5 cm przed rantem wiadra, żeby móc swobodnie mieszać gnojówkę, bo trzeba to robić regularnie. Gnojówkę odstawiamy gdzieś w zacienionym miejscu, najlepiej takim, w którym nikomu zapach gnojówki nie będzie przeszkadzał, gdyż gnojówka dość mocno śmierdzi. Wiaderko nakrywamy delikatnie przykrywką, aby cały czas do środka docierało powietrze. Proces tworzenia gnojówki w zależności od temperatury zewnętrznej plus minus trwa około 2 tygodni. Gnojówka będzie się pienić, a potem po około 2 tygodniach stanie się czysta i klarowna, bez piany. I to tyle na dziś na temat przygotowania gnojówki, a jakie rośliny, w jakim stężeniu i dlaczego będę podlewał, dowiecie się z następnego filmu odnośnie gnojówki z pokrzyw. Jeśli ten film Wam się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę, komentarz mile widziany. No i zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Pozdrawiam.